Dzień dobry, dzień dobry. 29 kwietnia. No dziś wyjątkowo trafiłem z pogodą. Miałem nie trafić i dlatego jestem trochę zaskoczony, bo jest chyba coś koło 16 stopni i nawet przebija się słońce. Miało być 12 i pochmurnie. Jak widać, pszczółki sobie szaleją. To zaraz jeszcze zrobię zbliżenie, bo tutaj jest straszne noszenie pyłku. Zresztą pszczoły już latają moim zdaniem na rzepak. To teraz wkleję filmik. No i cóż, rzepak ich zwabił, bo tak stoję i się przyglądam i już latają na rzepak. Daleko nie mają. Pierwsze pole jest. No i widać, co tu się dzieje z pyłkiem. To całe szczęście, że Ukrainki Primy mam otwarty wlotek. Wylotek, jak zwał, tak zwał. Zresztą nie gorzej jest obok. No i ilość pszczół wskazuje na to, że jeszcze się żadna rodzina nie wyroiła. Zobaczcie, co się dzieje u koliberka, który był najmniejszą rodziną. No taka ciekawostka. No i ruch jest wszędzie, we wszystkich rodzinkach i wszędzie dosyć obfity. Tutaj już nie będziemy Was męczyć, koleżanki. Niestety rękawiczki dzisiaj próbowałem domyć jakąś formą spirytusu, tam 70 czy ileś procent, i cały czas tak śmierdzą, że pszczoły chyba będą zdenerwowane, coś mi się wydaje, takim alkoholowym zapachem. No te wylotki to chyba wszędzie otworzymy, nie? Zobaczcie, ostatnia rodzina. Mi się wydaje, że też się męczą. Chociaż ja akurat teraz stanąłem na ich drodze i właśnie teraz lądują z pyłkiem. To może tak będzie lepiej widać, jak tu wygląda sytuacja z pyłkiem. No tutaj jest dużo, no wszędzie jest dużo, bo rzepak ten, który jest mniej nawożony, to już zaczął u mnie. Nie wiem, czy nektaruje, ale pyłek już znoszą. Zresztą wierzby też pięknie już się rozkwitły. I jeszcze pyłek jest z wierzb. Także dzisiaj taki przegląd dosyć duży. Ponagrywam oczywiście wszystko, bo ja lubię nagrywać. Duży przegląd z uwagi na to, że dzisiaj jest przegląd antyrojowy. Dzisiaj jest sobota, czyli mija równo 7 dni, odkąd zaglądałem do uli. Niektóre z uli nie było tam zaglądane ze 2 tygodnie. I dzisiaj każdą ramkę przeglądamy, w szczególności ramki pracy. Tam, gdzie nie ma ramek pracy, dokładamy. Dokładamy węzę, szczególnie w tych tam z tyłu. Bądź też susz, bo tam już rodzinki się rozdmuchały. No i w rodzinach, które są przesadnie duże, mają przesadnie dużo pyłku, zabieramy pyłek, wkładamy węzę, żeby miały co robić. Jak ma ktoś ochotę, zachęcam serdecznie, a ja sobie ponagrywam. Zaczynamy od krainki Primy, ale jak widać, dennice mam pootwierane w dużych rodzinach w ten sposób. Jest dodatkowe tam 5-10 cm dennicy otwartej.
Oprócz tego wylotki są otwarte całkowicie, co wymusza w dużych rodzinach jakąś tam cyrkulację powietrza i to jest dla nich pożądane, jeśli chodzi o taką sytuację zapobiegania rojeniu, tak? Przynajmniej na początku. Otwieramy krainkę. No i co my tu mamy? Ostatnia węza jest kompletnie nieruszona. To dosyć ciekawa sytuacja. Tutaj też. O, nie chcą odrabiać coś. No, pożytków nie było. Nie było lotów. Więc używają to miejsce tylko do przesiadywania chyba. No nie, no tutaj widać, że jest miodek, prawda? Na środku. Także jak i tutaj z drugiej strony również. Ogólnie waga tej ramki to jest no tak prawie kilogram z tymi pszczołami. I tutaj też na środku coś tam naniesione. Także powoli się zaczyna. Oczywiście noszą nad czerwiem, więc te ramki boczne no nie interesują ich zbytnio. No tu nawet ładnie, tutaj komórki wypełnione prawie po brzegi. Cały czas pracują, bo nie dymiłem jeszcze. Chciałem zobaczyć reakcję rodzinki. O, tu jest leciutka rameczka. Ale też jest nakrop. Także już jakiś tam nakrop się tu zbiera. To jest moja jedyna ramka z plastikami. Bardzo fajny pomysł z tymi plastikami. Ja muszę to odświeżyć, bo brakuje mi tylko dolnych beleczek. Ja będę robił te ramki z plastikami, bo one są fajne. Tutaj też prawie pusto, ale na ciężar. Natomiast jak widzicie, jest trochę tego. Pszczoły zachowują się normalnie, więc tu nie widzę problemów raczej z matką. Więc udało mi się jej nie zniszczyć podczas ostatniego przeglądu. A to ważne. Także zachowanie pszczół po zdjęciu miodni wygląda w ten sposób. Normalna rodzinka. Wszystko elegancko. Trochę je powychładzamy w tej chwili. Ale ja już prognozuję, że będą tutaj ramki do zabrania, więc przygotuję się do tego. No i dobra, już jestem przygotowany. Odległość między ulami, jak widać, przydaje się mieć wyliczoną. No i fajnie to pasuje. Jedziemy z tematem. Dzisiaj przypominam, że patrzymy przede wszystkim na miseczki. Bardzo ładnie tutaj jest na ostatniej ramce pokarmu. I tu miseczek nie widać, ale to jest ostatnia ramka, to wiadomo. Tak wygląda ramka pracy Ukrainki. Zajajczona. I przypominam, że mamy kwiecień, więc broń Boże, nie likwidujemy tego czerwiu. Bo takie głupoty już słyszałem, że na innych ramkach jest parę sztuk czerwiu trutowego, to ramka pracy również jest likwidowana, bo przecież tu jest waroza. Nieprawda, te trutnie są bardzo potrzebne do stymulowania rodziny, jeśli chodzi o zbieranie miodu, pokarmu itd. Te leniwce się bardzo przydają. Także pierwsza ramka pracy jest do wygryzienia. Trochę czerwiu, brak rojowych. Jakieś jajeczka. Jest szansa na matkę tutaj, ale nie widzę jej.
Przypominam, że jest nieoznakowana, młoda. Najprawdopodobniej z końcówki zeszłego roku, bo była cicha wymiana. Troszkę pokarmu w narożnikach, bardzo ładnie. Tutaj jest miseczka, zaraz zobaczymy, czy jest zapełniona. I tutaj są jajka i larwy. Dobra, sprawdzamy miseczkę. No nie ma nic, prawda? A, jeszcze jest druga obok, o proszę. Również nic nie ma i trzecia obok. Również nic nie ma. Mamy jeszcze jakąś? Nie mamy. Nie widać miseczek. I jest czerw. I to bardzo ładnie, dużo. Matka nie przestała czerwić. No jednak młoda matka to młoda matka. Niestety zrobiłem błąd dzisiaj, bo jadłem rano banana. To jest duży błąd, jak się chce iść oglądać pszczoły, bo enzymy bananów niestety są zbliżone do zapachów enzymów, które pszczoły tworzą podczas ataku. Także jest to niepożądane jedzenie bananów przed pójściem na pasiekę. Mamy miseczkę jedną. Nawet dwie. Nawet trzy. No nie są zaczerwione. Ładnie tu jest zaczerwione dosyć. Oczywiście walka z pyłkiem jest, jeśli chodzi o czerwienie. Tu widać, co się dzieje. Tutaj jeszcze jest czwarta miseczka. I moim zdaniem jest ona zajajczona, słuchajcie. Jest jajko. A to oznacza początek stanu rojowego w rodzinie. I tu widać miseczki na dole, prawda? Są jajka poskładane bardzo ładnie. Niestety zaczyna wiać troszkę wiaterek. Tu również chyba są jajka. Może sobie później otworzę. Na filmie odtworzę. No dobra, kasujemy te miseczki. I chyba wszystko. Chociaż taka miseczka to jest dla nich do zrobienia w godzinę, więc gdzie tam w godzinę, tam w parę minut. Mamy pomarańczowy pyłek, żółty. I mamy... Tutaj chyba pusto jest, nie są złożone jaja. Tutaj trutej sobie chodzi. Tutaj też jest jedna miseczka.
Zobaczcie. Widać? No pszczoła mi zasłania. Jajeczko. Także taką rodzinkę byście zostawili i byłby problem za jakiś czas. Znowu miseczki. I ta ramka będzie do zabrania dzisiaj. Jest czerw na wygryzieniu, jest pierzga i jest pokarm. I tą rodzinkę w ten sposób osłabimy. I tu mamy jeszcze pokarmu, kupę, bo ciężka ramka jest. I jak widać na załączonym obrazku. Dobra. Czyli tak. Moja krainka kochana dostaje węzę na dół. Resztę wszystko zwijamy. I na koniec przychodzi ta ramka osłonowa. Tam też jest trochę pokarmu. Nie będą głodować. I to tyle na dziś. Nie będę szatkował tutaj środka, bo wiecie, w dużym stanie rojowym powinno się poszatkować środek węzą. Ale na przykład pojutrze zapowiadane jest -1 w nocy, więc nawet takie coś to już jest dużo dla nich. Dobra, składam to i kończę, jeśli chodzi o krainkę. Czyli podsumowując, krainka dostała węzę. Mateczników jeszcze strasznie dużych jakichś nie ma, ale są już miseczki z jajkami. Więc dostała również otwarcie dennicy znacznie więcej niż poprzednio. Myślę, że biorąc pod uwagę noce w najbliższym czasie, to jej wystarczy na jakiś czas. Otwieramy obok rodzinkę. No i mamy miodnie. Pszczoły od razu widać, że mają matkę. Tu nie ma żadnego problemu, więc możemy sobie przejrzeć tylko tam ze 2-3 ramki. Albo nawet nie będziemy tego robić. Oj, przestało się palić. Nie będziemy tego robić, słuchajcie, zobaczymy sobie na wagę. No, muszę przyznać, że z 5 kg to waży już. Dosyć pozytywnie. Ale muszę podpalić podkurzacz. No dobra, i mamy drugą rodzinkę. Tutaj była ramka pracy i węza wsadzone jakiś czas temu. Więc sobie pooglądajmy, co tu jest ciekawego. Tutaj jest jakiś świeży nakrop i pierzga. Bardzo ładnie. Sprawdzamy mateczniki, bo można się zdziwić, jeśli chodzi o ostatnie ramki. Ale wygląda to ok. Ramka pracy wsadzana 10 dni temu. Zajajczona. Zasklepiają już. I tak jak mówiłem poprzednio, taką ramkę pracy zostawiamy. A co tu jest? A nie, to jest zasklep, dobra. Zostawiamy, broń Boże, nie wyrzucamy tego czerwiu. Bardzo lekka ramka, niebezpiecznie lekka, ale jak widać cała zaczerwiona. Ale tutaj nie widać, żeby ta rodzina miała dużo pokarmu. Nie widać tego po larwach. Niestety nie są tak zalane w takiej ilości, w jakiej powinny być. Miseczki, żebym o tym nie zapomniał, właśnie. Miseczek nie widać, dobra. Chyba nie przeglądaliśmy, bo są tu miseczki. Zaczerwione jajka są na środku.
Zobaczmy, jak rodzinka jest zadowolona, jeśli chodzi o rojenie. Oj, tutaj zgniotłem niestety. Gdzie tu była ta miseczka? Tu. Nie ma jajka. Bardzo pozytywnie. Czerw trutowy, oczywiście jeszcze z czasów, kiedy nie było ramki pracy. Oj, pięknie tu pierzgi jest. A tu co się wygryzło, to jest zaczerwione. No tutaj jakieś larwy miejscami gdzieś widzę. Ale nie wszędzie. U góry są jajka, dobra. Czyli tu też matka funkcjonuje. Miseczki. Widzimy trochę nierobów tutaj. Miseczki są chyba z drugiej strony. No tak, są tu jedna. Bardzo ładna rameczka. Z tej strony pełno czerwiu. Miseczkę możemy sobie sprawdzić. Chociaż powiem szczerze, że nie spodziewałbym się tu jajka. No nie. No ładna rameczka, nie? Na środku mamy larwy. Zresztą nie tylko na środku. Miseczek jest tu 4, 5. No okej, bywa. Powiem szczerze, że gdybym tu nie postawił miodni, to podejrzewam, że i krainka prima i ta to już by były na drzewie. Dobra. No tu nawet nakrop jakiś jest. Są larwy tutaj, nie widać, bo jest ciemno. Ale są larwy. Miseczki, no jakieś drobne tam są. Ale to nawet szkoda niszczyć te miseczki, bo to tam bez sensu naprawdę. Matuli jeszcze nie widzieliśmy, nie? Tu jest ta młoda matka z cichej wymiany też. O, tu kolesie na piwo się zebrali. A tu jest mamuśka. Robię błąd w tej chwili, bo wiecie co? Powinienem ją oznakować jednak. To jest błąd. Wydaje mi się, że troszkę jest szczuplejsza niż powinna być. To też jest jakaś oznaka chęci rojenia rodziny. Ale może mi się tak tylko wydaje, bo nie pamiętam, jaka ona była. No nie pamiętam. Mateczników jakichś wielkich tu nie widzę, więc nie wychładzajmy. Idziesz z powrotem. No przyznam się szczerze, że byłoby fajnie. To by było osłabienie dosyć znaczące. Wiemy, że nie mamy tu już matki. Chyba że przeskoczyła w tej chwili. Trochę trudniej by było. Jest trochę pierzgi. Tak, weźmiemy tą ramkę. I musimy to zrobić jakoś sensownie. Niestety nie mamy podkurzacza. A tu możemy już wsadzić, bo tu ja rozumiem, że one tu mają dosyć dużo pokarmu, nie? Też tak myślicie? No, pokarm to one mają nad gniazdem, więc tutaj to tak nie ma tragedii. I tym razem tutaj ramkę pracy, znaczy ramkę z węzą dostaną. I tamta ramka to była która? Pierwsza, dobra. No dobra, to ja już nie będę przedłużał, bo ściągam to wszystko do lewej, wkładam ramkę osłonową i ogólnie jesteśmy zadowoleni z tego. No i analogicznie do krainki primy. O, tu jeszcze te pszczółki muszę zmieścić.
Otwieramy dennicę szerzej, ramkę węzy dostały i folia u góry zdecydowanie tyle nie ma folii. No jak mają tam jakieś głupoty w głowie, no to na krótki czas to pomoże. A później to już więcej miodni pomoże, no zobaczymy. No i teraz jesteśmy tutaj przy motylkach, które dzisiaj chcemy bardzo wzmocnić. Nie wiem, czy ta rodzina w ogóle wymaga wzmocnienia, bo tak spoglądam na nie, to może niekoniecznie. No jak widać, zaczerwiona, własna dzika zabudowa, więc strząchamy, bo nie wiem, gdzie jest matka. Czyli rodzina sama stwierdza, że ma za mało miejsca. Jeszcze może się upewnijmy, że tutaj matki nie ma. Coś dzisiaj mi podkurzacz denerwuje. Odpalam go i odpalam. A, one ramki pracy nie mają, rzeczywiście. No to fakt. I co pszczoła robi, jak nie ma ramki pracy? Zobaczcie. Fajnie. No, jest to niszczenie trochę ramki, ale radzą sobie. Bardzo ładnie zajajczone. Młode larwy. Matka funkcjonuje. Tutaj może będzie widać, jak przybliżę. Także jest fantastycznie. Oczywiście kontrolnie możemy patrzeć na mateczniki. Z drugiej strony również pięknie. Nie wiem, czy wiecie, ale drugie ramki według badań to są ramki, na których jest najwięcej warozy pod czerwiem. No i tutaj nawet naniesione coś, zobaczcie. Elegancko, naprawdę ładnie się rozwija. A jest tu matka gdzieś? Nie widać. Co my tu mamy? No mamy jakieś larwy. Ale to tak z brzegu są te larwy, dobra. Teraz ramka, która niestety trafiła na środek, a powinna iść w kierunku brzegu. Ale to jak będzie cieplej, to ona będzie szła w kierunku brzegu. Jest matecznik. Znaczy miseczka matecznikowa. Niezajajczony. Niezajajczona. Bardzo ładna ramka, no weźcie, no z takiej zrezygnować. To ja tu się szykowałem, że te rodzinki będę wspomagał. A tutaj, no nie wiem, może tą ramkę wyciągnę, zobaczymy. Ojeny, pięknie. To tu trzeba miodnie stawiać zaraz po tych przymrozkach. Bo jak to się wszystko wygryzie, to wiadomo, co będzie. Spokojna pszczółka. No to motylki są, no to wiadomo, że spokojna. Ale to tylko wiedzą wtajemniczeni. Dlaczego ona taka spokojna? Dobra. Niezajajczone są chyba brzegi. Albo no słońca nie ma już, cholercia, i to tak to jest.
I bądź tu mądry i pisz wiersze. Środek zajajczony. O tu. Przynajmniej przed chwilą coś tu widziałem. Dobra. Jedzenia mają. Kurczaki, ale fantastiko tutaj jest. O, tu widać paski były w zeszłym roku. No dobra. A, miseczek nie sprawdziłem na tej poprzedniej ramce, ale chyba nie widziałem tam. Pierzgi bardzo dużo. Dobrze, noszą sobie. Teraz co tu będzie? Czy ja tu mam gdzie te ramki wstawiać? Z czerwiem? O matko bosko. To ta rodzinka chyba tu nie wymaga wzmocnienia jednak. No tutaj jest dużo pierzgi. Bardzo dużo. Miseczek nie widzę tutaj już. A tu ostatnia ramka. Ostatnia ramka, no jest do wyciągnięcia, ale nie dziś. O, miseczka jest. Na ostatniej ramce to ciekawe. Ale nie ma jajka. Dobra, słuchajcie, bo ja nie wiedziałem, że tu jest 9 ramek. No ja tu muszę ramkę pracy wsadzić, nie? Także tamten czerw, który czeka, no to do innej rodziny. Także zwijamy to. I słuchajcie, i mamy ul na 10 ramkach. Jak się pszczoła wygryzie, to już miodnia będzie konieczna. No czyli tak, no nie wiem, w środę tu przyjadę, jak będzie dobra pogoda, stawiam tu miodnię i tyle. Bo ramka pracy już będzie zrobiona wtedy do połowy, jak znam życie. Także miseczki były nie zaczerwione. Trzeba o to dbać. Otwieramy trochę dennicę. Niewiele, ale otwieramy. Troszkę folii mniej na gniazdo. I niech się męczą. A będą miały co robić, bo jest ramka pracy. Także kończymy z tym ulem. No dobra, no to tutaj dennica otwarta bardziej. Ocieplenie zabrane. Węza włożona. Także powinno być spoko. No szukamy miejsca dla czerwiu, więc otwieramy koliberka. No i tutaj chyba miejsce dla czerwiu będzie, bo ja tu na koniec wsadziłem ramkę z węzą, prawda? No nawet koliberek widać, podrabia węzę. Ale zabiorę im ją. No jest naniesione troszkę nakropu. Jak widać, błyszczy się. Ale nie jest to ramka ciężka. I pójdzie jako ostatnia. Tutaj chyba matki nie widziałem, więc chciałbym zobaczyć jak najmłodsze larwy. Czy ja tu widzę jajka? O, może później na filmie. No tu są larwy takie młodziutkie. A, jest matka. Numer 73. Nie, ona chyba nie jest odchudzona. No tu jest bardzo ładnie. Tu również. Matka jest. No tu mateczników nie widać. Tak szczerze mówiąc, to sobie teraz przypomniałem o tym temacie. Ale ładnie tu jest zaczerwione. Pokarmu mają tylko niewiele. Być może zbierają go od strony południowej. Północnej, przepraszam.
No nie, tu u góry jakiś tam wianuszek delikatny jest. Tutaj też są larwy wszędzie, bardzo ładnie. No, dosyć ładnie. Miseczek nie widzę. Bardzo pozytywnie. Ale tu znowu, jak te pszczółki się wygryzą, no to już będzie pełen korpus, nie? I jeszcze ja tu chcę dołożyć jedną ramkę z czerwiem. Więc już w ogóle. No zobaczcie, o. I jest miseczka. Nie zaczerwiona, także wszystko ok. Dostaną ramkę pracy. O, ładnie tu. Dostaną ramkę pracy i ramkę z czerwiem. Dobra, idziemy po czerw. Jest pierzgi dużo. O, elegancka ramka i jeszcze trutnie. A w tej rodzinie jest mało trutni. Niech się opiekują. I ramka pracy, tak? No, ramkę pracy to ja muszę znaleźć, bo coś, nie wiem, tu chyba w tym korpusie mam. No i kolejna rodzina 10-ramkowa, nie? Także wkładam ramkę pracy, zamykam, a na chwilę pauzuję. Tak sobie zrobiłem przerwę i tak sobie obserwuję. No i niestety jakiś oprysk był, no bo tak się zachowują pszczoły, które niestety są pryskane. To akurat jest pszczoła jakaś starsza, ale tutaj jest pszczoła nowa, młoda, przepraszam. No i był tu delikatny oprysk. Słońce się schowało, więc tych pszczół tak za dużo tu nie ma uszkodzonych, że tak powiem, martwych. Oczywiście jest tu też masa starych pszczół, które z wymiany są, ale ta pszczoła sugeruje, że wyraźnie chodzenie w kółko, że był oprysk. No nic na to nie poradzimy niestety. No dobra, słuchajcie, szukamy miejsca dla jednej ramki czerwiu. Myślę, że jedna z tych 3 rodzin tutaj z wylotkami przymkniętymi. No bo ta tutaj Demeterka to raczej wątpię. Także idziemy zobaczyć. No tutaj mamy miejsce niestety tylko na ramkę pracy, ale to też jest pozytywna wiadomość. Dzikiej zabudowy jeszcze nie ma. Kolejna pozytywna wiadomość. I sprawdzamy ramkę wsadzoną 10 dni temu. Ramkę z węzą. Jest naniesione, bardzo ładnie noszą tutaj. Już mają przygotowane do ramki do czerwiu trutowego. To jest wynik tego, że nie mają ramki pracy. To jest najcięższa ramka, jaką dzisiaj dźwigam. Matula 56, bardzo spokojna. W ogóle pszczoły są bardzo spokojne. I mamy czerw z drugiej strony, również zniszczona ramka czerwiem trutowym. Błąd pszczelarza. Bardzo ciężka ramka, dużo tu miodu mają. Miseczka matecznikowa. Niezaczerwiona.
Na środku są jajka, moim zdaniem. Ramka cała zajajczona. Dosyć ładnie nawet. Tutaj pod tą stronę tu jajeczka nawet są. I tutaj też również są jajeczka. A cała góra piękny wianuszek. Bardzo ładnie rodzina zbiera. Oj, z drugiej strony to jest naprawdę pięknie. Bardzo ładnie. Tutaj kolejna rodzina, gdzie przychodzi dzisiaj ramka pracy, a w środę miodnia. No nie ma o czym rozmawiać, jest elegancko. Bardzo ładny rozwój. Jajka tutaj z brzegu. Larwy. Tutaj również larwy. I gdzie te larwy się kończą? No nie, no tutaj to słabo widzę. Ładnie, nie? Ile miseczek? Ja na razie widzę jedną. No również będzie problem, jak tu się wygryzie. No nie ma co ukrywać, nie? No i ostatnia ramka, no oczywiście powinna być bardzo ciężka. Sprawdzamy. Nie jest bardzo ciężka. No ale tu są... Tu jest pierzgi trochę, pyłku. A z drugiej strony jeszcze więcej, także nie ma co narzekać. Dobra, dokładamy ramkę pracy i ja pauzuję. To jest kolejna rodzinka, która dosyć dobrze znosi te wszystkie anomalia. Były 2 miseczki albo 3, już nie pamiętam, więc otwieramy delikatnie. A właśnie, możemy sobie osyp warozy zerknąć przy okazji. To jest naturalny osyp warozy. Kleszcza, więc z ostatnich, no nie wiem, tutaj z 3 tygodni chyba. Larwy barciaka, widać, że się zajmują ramkami. Zaraz je zrzucę, ale wiecie co? No ja wiadomo, patrzę przez siatkę i tak dalej, ale no naprawdę nie widzę tu ani jednej sztuki w sumie. Zrezygnowałem jeśli chodzi o leczenie Varomedem. Taki produkt na bazie kwasów. No bo słuchajcie, ja tu nie mam terenu przepszczelonego. Tutaj jest u mnie Eldorado. Z jednej strony mam do pasieczyska, które ma 100 rodzin, 5,3 km. Czyli stamtąd to ja mogę jedynie pogadać ze strutniami tamtymi. A z drugiej strony do pasieczyska takiego no starszego już pszczelarza, który już kończy pszczelarzenie, tam ma w tej chwili 20 uli. No to mam w tej chwili 3,1 km bodajże. Także moje pszczoły no raczej z innymi pszczołami miodnymi, hodowlanymi, dzikimi oczywiście tak, ale tutaj na miejscu to raczej się nie widują zbytnio. Przynajmniej takie jest moje wrażenie, bo wiem, że tutaj w tej miejscowości, gdzie ja jestem, no nikt nie ma pszczół. Docieplenia nie dajemy, folia trochę cofnięta, otwarta trochę dennica, ramka pracy. Nawet jak będzie zimno, jest masa pszczoły, nie przejmujmy się tym. Dalej szukamy miejsca na czerw. Ciekawe, czy ten czerw nie przeziębimy dzisiaj. Przecież on jest zamknięty w ulu, no ale cóż, różnie to może być.
9 ramek. No jakby ta ostatnia była pusta. A tutaj chyba zabudowa jest na końcu. No już widzę, że jest zabudowa, ale nawaliły. No niestety. No i cóż, no i mamy tą samą sytuację co u Demeterki, tak? Pszczelarz schrzanił sprawę. No to jest też sprawa pogody. Właśnie słyszę, jak chyba krople deszczu spadają. No i teraz musimy uważać, żeby matki nie zniszczyć, no bo to jest teren, gdzie matka może świeżo iść sobie tam i składać jajka, nie? Ramka do wywalenia. To jest stara moja czarna ramka, niestety. Nie widzę tu nic strasznego. No stojaczku ładnie to będzie. No kurczaki, jak ja tego nie lubię. Może jeszcze więcej miejsca sobie zrobię. Ramka z węzą wsadzona 10 dni temu, albo nawet później. Czekajcie. No, ładnie zaczerwione. Bardzo ładnie. Ło, tam na dole jeszcze jest. Kurde. Ale szał. No dobra, no to coś z tym trzeba zrobić. Cholera, no. I teraz będę wychładzał czerw, a może wezmę ostatnią ramkę. O, i przesunę wszystkie. Bo mam nadzieję, że tu nie ma czerwiu na ostatniej. No bo to już by był kryminał. Ale piękna ramka. O kurczę. Rewelacja. Co tu mi lata ciągle? Szerszeń? Ale ładna. Naprawdę. Piękna robota, no szkoda tego. Dobra, teraz muszę to mieć gdzie odkładać. Nie zaczerwione to jest jeszcze. Ale to nie miało prawa być chyba zaczerwione, bo to jest na zewnątrz, nie? Dobra, słuchajcie. Wsadzamy ramki zewnętrzne. Naprawdę te pszczoły to są wyjątkowo spokojne. Nie dość, że pogoda do niczego. To jeszcze ktoś im imprezę tutaj robi w domu. Mają ramkę pracy, mają co robić. Delikatnie otwieramy. Co tu się dzieje? No dobra, to najpierw to umyję. Miały co robić w ulu, a nie mieć jakieś głupoty w głowie. I moim zdaniem jest ok. No dobra, i tak w poszukiwaniu na miejsca na ramkę z czerwiem trafiamy do ostatniej rodzinki. Do ostatniej rodzinki w tym rzędzie oczywiście. Co my tu mamy? Mamy tu zapasy filców. I nie mamy tu ramki pracy i pewnie mamy już nadbudowę. Dobra, nie mamy nadbudowy, więc ramka pracy tu przychodzi. Robimy przeglądzik. Ramka z 23 wsadzona sam nie wiem kiedy, ale myślę, że nie więcej jak tydzień. O, pusto.
No to już troszkę dziwne jest, że tu nie ma jajek. Ale poczekajcie, bo może od środka, tak. Od środka trzeba by było patrzeć. Nie, no nie ma. Czyli albo nie ma matki, albo przerwała czerwienie. Dobra. Bardzo ładna. Jest pierzgi trochę. Pokarmu. Ramka lekka. Niezaczerwiona. To dosyć ciekawe. Czyżby była bezmateczność? No nie, no są jajka. Gdzie te jajka były tu? Gdzie ten obiektyw jest? Tu? No. No są jajka, więc no... No niby jest okej. No może przerwała na chwilę, no nie wiem. Ładnie, nie? No bardzo ładnie. Znowu nie patrzę na mateczniki. I to jest mój błąd. Witamy panią Sklenar G10 i witamy zaczerwioną natrutową ramkę. Obustronnie zresztą. Jak tu wygląda? W miarę. A, miseczki są. O właśnie, rzuciły mi się w oczy teraz. Widzicie? No, nie ma nic. Czyli trzeba im roboty dać trochę. No, ale tu jest ok. A, zobaczymy, bo miseczki ostatnio likwidowałem. No tu nie ma miseczek, bo to nie ta ramka. Jest tutaj z boku jedna, a to z drugiej strony. Nie wiem, czy jedna. Może nawet więcej. Nie, jedna. Wiecie co? Nie będziemy się certolić. Przecież tu jest... tu są ramki niezaczerwione, to ja wsadzę tam ten czerw i tyle. Troszkę ciężka ramka. O, dużo pierzgi, bardzo ładnie. I z drugiej strony również troszkę jest. Dobra, czyli co? Najpierw ramka pracy. To teraz zobaczmy tutaj, czy ja tu nie byłem ślepy gdzieś. No, to jest odrobiona węza. I słuchajcie, ja tą węzę wezmę, a wsadzę im ten czerw. I teraz z tego co pamiętam, tu jest świeżo najajczone. Aha, no to jak jest świeżo najajczone, to niech idzie z brzegu. Teraz mnie będą tu latać. A tu wkładamy ten czerw i w ten sposób zwiększamy siłę rodziny o 2 uliczki gdzieś. Z jednej ramki czerwiu myślę, że 3 uliczki nawet, ale tam nie było tego czerwiu tak strasznie dużo. Ramka pracy. No i to by było na tyle. Czyli mamy przejrzane raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Czyli mamy do przejrzenia jeszcze Demeterkę, niebieski, zielony i te 3 z tyłu. Ok. No to trzeba odpocząć. Telefon naładować, bo to różnie z tym bywa. Z bateriami. No i widać, że wyrównujemy siłę rodzin. A te rodziny to i tak nie są takie słabe, z tego co widzę, więc rzepak, no o ile pszczółki się nie wytrują, to rzepak będzie bardzo pozytywny.
A pszczółki widzę nawet w tej chwili na niego latają tutaj. Nie wiem ile to będzie widać, ale lecą w tamtym kierunku do początku pola rzepaku. Przynajmniej takie jest moje wrażenie. Tak samo również tutaj. Dobra, to na razie pauza. No to godzina 15 po obiadku. Ja tu myślałem, że pszczółki będą trochę stopować już. A tutaj się jakiś szał robi. Nie wiem, czy ten rzepak tak puścił, czy co tu się dzieje, bo tu widać oblot młodej pszczoły jest od razu. Nie wiem dlaczego o 15, no ale tak wyszło, widać. No jest to budujące takie. I widziałem, że lecą i w tamtym kierunku, i tutaj, tam chyba w kierunku tej wierzby, co tam widać za tymi drzewami. Także noszą pyłek. Przecież tutaj nie widać za dużo pyłku w tej chwili. No dobra, otwieramy niebieski i zielony. Jeszcze dzisiaj, pewnie zdążę. A resztę na jutro, nie? Niebieski to był ul, który długo był nieotwierany po zimie. W ostatnim filmiku tam wyrwałem jakąś ramkę i chyba wsadziłem ramkę pracy, z tego co pamiętam. Także patrzymy. No widać, że matka raczej jest. Pszczoły też jest do diabła. Ja myślę, że nie będziemy tu przeglądać. Widać, że ostatnie ramki nie są ruszone, ale na przykład już przedostatnia węza, no i już jest ładnie odrobiona. Z drugiej strony tylko nie ruszone. No i pszczółek też tu jest trochę. Tutaj tylko muszę pamiętać, żeby się zbytnio nie podniecać, bo to jest drewniak, więc on swoje waży. Nie, tu nie ma dużo miodu. No, ramka pracy była wstawiana. No tutaj będzie delikatny problem, jeżeli będzie stan rojowy, bo tak nie mam za bardzo pomysłów, co ja będę mógł tu zrobić. No ale zobaczymy. No, ramka pracy, jak widać, jest elegancka. Pogoda zdecydowanie nie na przeglądy. No nie wiem, tu nakrop chyba składają. Jajek tu nie widzę jeszcze. Aha, o właśnie, to jest ten ul, gdzie matkę miałem sprawdzić. No dobra, to jest ok. Nie wiem, czy dobrze celuję. Gdzieś tu jest jajko. Także tragedii nie ma. Czy tu jest gdzieś matka? Oczywiście telefon patrzy gdzie indziej niż ja. Także proszę się nie śmiać. No, chyba nie widzę matki tutaj. Dziwne, bo jajko złożone na samym środku. Albo gdzieś się schowała. Ale mamy tutaj taki podręczny zestawik. Żeby nie marznąć. No i widać ile pyłku noszą, nie? O, denerwują się troszkę. No pogoda jest, no niestety. No, chciałbym dzisiaj przejrzeć te dwa ule. Oj, strasznie się denerwują. Ładnie, nie? I jedna miseczka. Nie zaczerwiona. Miseczek nie widzę, o dziwo. Są jajka, czyli z matką tu wszystko jest ok.
Ona jest znakowana. No już się zastanawiałem, co one tu z tymi tyłkami robią, ale czekajcie. Czy to są... Co tu się dzieje? Nie, one tu żyją, ona coś je w tej chwili, dobra. Okej. No zdenerwowałem ją niepotrzebnie. Je albo poleruje komórkę. Matka 18. To jest od pana Matuli. Nomen omen. Z Ornety. Car Bałtycka to się nazywa. Nie no, pokarmu mają u góry, nawet na kropu, także no nie ma tragedii. Miseczki. Niezajajczone. Na dole nie widzę. Dobra, odkładamy. No, pięknie. Rzekłbym, że bardzo pięknie, jak na rzepak. Zobaczcie. Tutaj jest pyłek. Tutaj jest nektar. A tutaj jest decha czerwiu. Pięknie. Tylko pogoda niestety nie taka. Miseczki. Nie widzę. Odkładamy. No tutaj to wam powiem, że szał z tą rodziną będzie. Tutaj jeszcze są jajka w tym miejscu. Coś pięknego. Miseczek nie widzę. No niestety, zachciało mi się w taką pogodę przeglądać i są wkurzone, no. Fajnie, bo miseczek nie ma. Tutaj jest pełno... O! Ale wypryskują. Tutaj jest pełno larw. Tak samo jak tutaj zresztą. No dobra, i teraz ważna ramka, bo powinna być ciężka, jeżeli mam spać tu spokojnie. Chociaż one już zaczęły miód odkładać do góry. Nie, no jest rewelacja. Jest tak, jak powinno być. Sama ramka waży razem z tymi pszczołami i tak dalej to ze 3 kilo. O, ile pierzgi. Bardzo dobrze. Wsadzam tą ramkę pracy, która jest odłożona na bok. Zamykam, jestem zadowolony, nie ma stanu rojowego. Bardzo dobrze czasowo wsadzona miodnia. Już zaczynają odkładać. Ramka pracy całkowicie odrobiona. Jeszcze nie zajajczona. Matka widoczna. Pokarmu, pierzgi, wszystkiego jest w opór. A przede wszystkim jest dużo zasklepionego czerwiu. Fantastyczna rodzina, gdyby nie to, że w tej chwili są drażliwe, ale podejrzewam, że jest to wina pogody. Zresztą ja też zjadłem obiad, nie wiem, czy nie zjadłem czegoś, co mogło je tam jakoś zdrażnić. Także kończymy, ja składam. Dobra, i mamy otwarty ul zielony. I powiem wam, że tutaj jest bieda. Tu nie ma w ogóle pszczoły w miodni, prawie. No to ciekawostka. Jest pierzgi, jest na kropu. No, dosyć ładnie. Dosyć ładnie, również zaczerwione, dosyć daleko. W sumie to na sam dół jest zaczerwione. Zaraz pokażę. Zobaczcie.
Także dosyć elegancko tutaj. Ramka odrobiona. Teoretycznie, no wiecie, no jak na ramce pracy nie ma miseczek, no to można by było sobie darować sprawdzanie całej reszty. Oczywiście ja nie jestem pszczelarzem, który ma 1000 uli, więc ja sobie przeglądam, bo lubię. Bardzo ładnie, no troszkę tutaj w normalnej sytuacji to byście tu mieli informację, że jest czerw rozstrzelony, tu jest coś, jakieś problemy z tą rodziną. No ale widać, dlaczego jest ten czerw rozstrzelony. Tutaj zobaczcie, co tu się dzieje. No to jest podobna sytuacja, nie? No muszę przyznać, że tu już jest fajnie, tylko dlaczego one nie chcą iść do miodni, a tu sobie wiszą? Może nie mają takiej potrzeby na razie. Pod ramkami jest dzika zabudowa. Ciekawe. Dobra, ja bym chciał tu kiedyś jakieś jajka zobaczyć. Chociaż ramka pracy była na tyle ładnie zrobiona, że nie ma tu tragedii. No na razie tej dzikiej zabudowy nie będę wyciągał. Niech one se tam działają. Też się denerwują, czyli pogoda jest, no. Bo tu w poprzednim przeglądzie z tymi pszczołami nie miałem problemu, z niebieskimi zresztą też. Dobra, słuchajcie, jeżeli one nie chcą wchodzić do miodni, to myślę, że możemy sobie, jeśli chodzi o przegląd antyrojowy, darować dzisiaj. No muszę przyznać, że ładnie, no bardzo ładnie. O, miseczki są. Miseczki są, widzicie, a chciałem odpuścić, nie? No ale co my tu mamy w tych miseczkach? Niewiele pewnie mamy, zobaczę sobie na filmie. Najwyżej jutro je też otworzę. No, tu są larwy. Jajka gdzieś widzimy. No próbuję najpierw ja zobaczyć, a później telefonem pokażę. Ale nie widzę. No fantastico. No są tu jajka. U góry nie wiem, czy wyceluję dobrze, ale są. Miseczki. No, słabo. Tutaj są jajka? Tak, są też jajka, dobrze. Nie pamiętam, czy tu matka była znakowana. Chyba tak. No tu już się zaczyna pierzga. Mamy matulę 59. No nie jest taka jakaś odchudzona. To nie ten czas jeszcze. No i tu również pierzga, dobra. I tam jest kupa pokarmu. I nie chcą iść na górę, bo na dole mają zabudowę. O, tutaj są jajeczka. No dobra. Czyli matka zeszła na dół, żeby to zajajczyć. Tu również. Pod palcem. Tu również. No do jajeczek to trzeba mieć oko niestety.
Dlatego zwijamy to, tutaj nie ma nic do roboty, ramka pracy jest, zostawiamy, oczywiście kwiecień, nic nie likwidujemy, ramki pracy i tak dalej, i tak dalej. Jest ok, mają miodnie, mają miejsce, nie chcą na razie wchodzić, być może zaczną. Także zwijam. No dobra, szanowni, nie przejeżdżałem dzisiaj wszystkich rodzin, ale udało się przejrzeć dosyć sporo. Tu muszę Jackowi reklamację zgłosić, widzę na miodnie. Coś tu się dzieje. Drugiej chyba też. No dobra. Przejrzeliśmy dosyć sporo. Trochę jestem zdziwiony tymi motylkami i koliberkiem. Koliberek to jest krainka alpejka. Bardzo ładnie to się odradza tutaj. No i tutaj jest dosyć nieźle. Tu nie było gdzie ramki z czerwiem wsadzić praktycznie. No zobaczcie, co się dzieje. No ja już wiem, dlaczego niebieski i zielony był zdenerwowany. Bo przed chwilą normalnie padał deszcz. A tu one nadal latają. To nie wiem, co tu się dzieje, ale wydaje mi się, że rzepak. Pootwierane trochę dennice. I na jutro zostały niestety Demeterka, która chyba jest u mnie najostrzejsza. Zobaczymy jutro rano. No i te 3 ule tutaj. Także to tyle. Nie wiem, czy to będę już prezentował, bo wydaje mi się, że no może jak nie będę dzisiaj składał filmu, to może dołączę. Także trzymajcie się ciepło. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale mamy dosyć spory deszcz. No tutaj jest ruch na wylotku. I to wypryskują cały czas. No niesamowite. Chyba naprawdę rzepak.